Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj mam dla was odcinek dotyczący trailera PopGo'sa. Tak, wiem, miał wyjść 27, wyszedł tydzień wcześniej, bo mieli go już gotowego. No i cóż, ja się cieszę. Że wyszedł wcześniej, bo jest co oglądać. I powiem wam, że zanim zaczniemy, chcę, żebyście zobaczyli trailer u PopGo'sa, u Kane'a, bo zdaje mi się, czułbym się źle, jakbym go tutaj wam pokazał i mu zabrał jakby fame. Taki Emil Macko to nie potrzebuje. Emil Macko ma więcej wyświetleń ode mnie, ale Kane to już bardziej bym polecał, żeby u niego spojrzeć. I cóż, mnie można zastopować, więc nie będę za długo czekał na was. Okej. Więc trailer się zaczyna. Zaczyna się spokojnie, zaczyna się tak jak wszyscy. Takie przejście, takie otworzenie się oka. No i zaczynamy. Pierwsze z samego początku, co możemy zobaczyć, to Weaselware. Welcome to Weaselware. I to jest jakby jakiś system operacyjny, na którym będziemy działać podczas gry. Miło. Następnie mamy tabliczki, z której ta główna pisze You should panic, a te pozostałe ciężko przeczytać, bo są rozmyte. Tutaj w lewym dolnym rogu widzimy coś, co wygląda jak I am here. Na górze jest you are coś tam, a po prawej stronie są jeszcze jakieś inne teksty, które się kończą na you. Nie jestem w stanie tego rozczytać, może wy dacie radę. Co mamy dalej? Mamy jakiś rysunek telefonu. Tutaj mamy jakiś projekt, plan, model PopGo'sa. Potem jesteśmy jakby na jakiejś kamerze, albo po prostu jakieś ujęcie z tej restauracji. Widzimy tutaj stół, krzesła, nuda. Po lewej widzimy jakiś pokój. Nie jestem w stanie przeczytać, bo ja mam to tutaj na małym ekranie. To chyba na YouTubie było widać, dało się przeczytać. Ja nie jestem w stanie. Po prawej mamy drzewka, mamy scenę w ogóle, jakieś tam głośniki, jakieś tam balony, miło wszystko, przyjemnie. Tutaj z przodu mamy też rysunek PopGo'sa. Nic jakoś tak szczególnie ważnego. Potem mamy ujęcie z Connection Loss, czyli z tego dead screena. Po drodze nam co kratkę wyskakuje jakiś inny napis, inne szlaczki, inne bugi. Jest tutaj Save Bonnie albo PopGo's the Wizard. Nic jakiegoś tam wyjątkowego, zdaje mi się. Potem mamy takie ujęcie na monitor komputera. Widzimy tutaj odbicie jakby PopGo'sa. Widzimy tutaj oczy PopGo'sa. Widzimy w ogóle wszystko. Mamy tutaj też dwie żółte kartki, z czego na pierwszej pisze Call the Badger, czyli zadzwoń po Bobra, a drugie jest zatrzymaj Black Rabbit albo zatrzymaj się, bo jest Black Rabbit. Tutaj po lewej widzimy też jeszcze trzecią, ale tutaj nie jestem w stanie przeczytać, bo tu pisze Edy i cokolwiek tam było więcej, nie widzimy tego. Potem mamy takie zbliżenie na właśnie drukarkę 3D, na Black Rabbita. I potem widzimy bugi, takie jednokratkowe, wyskakujące rzeczy. Tutaj widzimy najpierw takie pionowe ha. Potem wychodzi nam Black Rabbit, widzimy napis 19 w lewym górnym rogu, nie wiem co on oznacza. Jakieś szlaczki Save Bonnie. Jakiś napis Look Dad, czyli zobacz tato, co jest dziwne. Black Rabbit, jako że pojawia się w FNAF 2 jako Shadow Bonnie, to powinien być już dosyć stary. Powinien mieć już 37 lat. 37 lat od FNAF 2 powinien mieć jeszcze więcej, więc jeżeli założymy, że to Black Rabbit mówi, to jego tata jest już dosyć stary. Jeżeli on ma 40 parę lat, nawet jak był moim dzieckiem, to już by miał 40. Więc trochę dziwne, ale okej. Tutaj mamy rozwaloną głowę Toy Bonniego. Napisy Save Bonnie, takie zbliżenie na twarz Black Rabbita. No i znowu wracamy tutaj do maszyn 3D. Tutaj nam przemiguje PopGo's i przemiguje nam też Blake. Potem wskakuje nam jakiś jumpscare Black Rabbita. I jesteśmy znowu w tym samym miejscu przy scenie, co pokazywałem wam wcześniej. Potem jego oczy się zmieniają w napis, co wygląda osobiście uważam, że bardzo fajnie. Nowa generacja. Tutaj przechodzimy właśnie do gameplaya. Widzimy masę komputerów, przy czym my jesteśmy przy jednym z nich. Mamy monitor, żeby oglądać kamery, a telefon, żeby
zamieniać te kamery. Tutaj widzimy, która jest noc. Tutaj widzimy Weaselware, jakiś napis. Widzimy, gdzie my jesteśmy. Widzimy jako tako całokształt, całą lokację. I też, co ciekawe, tutaj widzimy, że widzimy takie przejście. Widzimy, że raz się patrzymy w lewo, a zaraz się patrzymy do przodu na ten monitor. Możemy się też patrzeć w prawo albo do góry, ale to będzie później. O, tutaj jest właśnie włączona kamerka od wentylacji w tym miejscu. To jest druga noc, akurat i druga AM. I tutaj musimy wcisnąć napis hit, żeby nam się włączyły laserki, które będą powstrzymywały siostry wiewiórki. Ogólnie mamy wiatrak tutaj, co jest najważniejsze. Na pewno jest to przeokropnie ważne. Widzimy też kubek z Popgosa. Kubek, też bardzo ważna rzecz, na pewno. Tutaj mamy jumpscare Stone'a. No i jumpscare wygląda fajnie, tak wyskakuje tutaj. To coś to jest na kamerach pokój numer 10 i stąd właśnie on wyskakuje. Potem mamy tą scenę z automatem. To coś, czego nie mogłem przeczytać, to zdaje mi się, że teraz, że to jest hahaha. Tutaj widzimy cień Popgosa, ale nie takiego zwykłego Popgosa, tylko to jest Popgos w 2D, Popgos z minigierek. W tle widzimy właśnie to coś takiego dziwnego, że jakieś mięso, jakieś wnętrzności, że to jest w odwróconych kolorach teraz. Dalej mamy więcej tego mięsa. Tutaj widzimy jakiegoś kogoś. Jakiś mężczyzna w brązowym, czarne buty, biała skóra. Tutaj mamy napisy i te napisy mówią nam stay calm. W lewym dolnym rogu mamy 9. Tu mamy znowu jakieś minigrowe cosie. To na dole wygląda jakiś zakopany dinozaur. Tutaj widzimy Stone'a po prawej. Na górze też widzimy coś, ale nie mam pojęcia co. Tutaj widzimy następny napis, którego ja nie umiem przeczytać, przez Parans, tylko że to jest jakieś wycięte. Znaczy to są chyba dwa różne teksty. To nie jest Spar i Rans razem. Bo po tym R widzimy jakieś zarysy kreski. To jest inne słowo niż to Rans. Jest nie Spar Rans, tylko Spar jakieś I, Sparky, Spari. Nie wiem. To są jakieś słowa, których ja póki co nie umiem rozszyfrować. I mamy, to jest guzik z Blake'iem. O, teraz mamy, stąd nas jumpscarował Stone. To jest, teraz się patrzymy w prawo. Tutaj widzimy, że każdy ten komputer ma przycisk Blake'a. Co wygląda śmiesznie, bym powiedział. Tu mamy parę tam takich jednokratkowych ujęć. Tutaj mamy komputer, monitor. Tu mamy Blake'a w odwróconych kolorach, tylko że oczyma oczywiście tak samo. Scena z dead screena. Znowu guzik Blake'a. Jakiś cam security Popgos error. Tutaj mamy jakieś tam namierzenie na oko Popgosa. O, to jest fajna scenka, która pokazuje takie coś. Tutaj widzimy w prawym dolnym rogu, jak się patrzymy do góry. Jak patrzymy na tą wentylację, która jest nad nami, którą będą wiewiórki przechodziły. Na tabliczce Blake'a tutaj po prawej stronie. Nowe animatroniki tu już zostają pokazani wszyscy po kolei. Mamy Popgosa. Tutaj widzimy przy tym napisie w tle widzimy jakby symbol Popgosa. Symbolem Popgosa jest jego kapelusz. Teraz mamy tabliczkę Blake'a. Mamy kilka ujęć, gdzie pierwszy to jest You Are. Tu jest I'm Here. Tu jest coś a nic. I to jest 15 w lewym górnym rogu. I tu nam wchodzi Stone the Crow. Jego symbolem jest właśnie ta tabliczka. Tutaj możemy zobaczyć, że pisze na tej tabliczce okłamał cię. He lied to you. Ok, teraz idziemy w Blake'a. Symbolem Blake'a jest właśnie ten guzik z jego twarzą. Tutaj widzimy, że Blake jest na kamerze numer 7. Tu wyglądają jakieś maszyny. To wygląda jakby on, co jest dziwne, jakbyśmy my wzywali Blake'a, żeby naprawił maszynę. Tylko że on może pójść po tę maszynę, albo może nas zabić, więc to wygląda dziwnie, ale możliwe, że da się jakoś to włożyć w gameplay, to może być bardzo ciekawe. I teraz mamy siostry wiewiórki i Sara ma symbol Sary to jest jakaś ta bramka laserowa, a Saffron ma zamkniętą bramkę. Tutaj też widzimy taką zmianę
z otwartego na zamknięte. I nam wskakuje Black Rabbit. Najpierw nam heheszkuje. Potem pisze Save Bonnie, potem znajdź prawdę. Filtrów. Znowu nam jakieś mgle są i Black Rabbit pojawia się normalnie jako przedstawiona jedna z postaci. I symbolem Black Rabbita, co oczywiste, jest drukarka 3D. Dalej mamy napis Find Truth. Odkryj prawdę. Teraz się patrzymy na górę, widzimy Sarę, wiewiórkę Sarę. Tutaj mamy dwa ujęcia na nogę Black Rabbita. Ujęcie przechodzące przez wentylację. Save Bonnie. Teraz nam wyskakuje Black Rabbit i mamy jumpscare Pop Ghosta. I to mniej więcej byłoby tyle. Tutaj nam wyskakuje napis Pop Ghost. Tutaj nam wyskakuje napis Coming This Year, czyli że gra wyjdzie w tym roku, czyli że nie znamy jakiejś konkretnej daty. No i pojawia się też napis wspieraj nas na Game Jolcie, coś tam, napisane na dole, że Pop Ghost, że non-profit, że Scott Crafton i tak dalej i kto tam zrobił, deweloperzy Pop Ghosta. I teraz od tej 25, mniej więcej od 20-25 to już nie ma nic przez te ostatnie sekundy, poza tym, że jedna z ostatnich kratek, czyli 1.49.27, nie 26, jest napis Frame i widzimy głowę Black Rabbit albo głowę Toy Bonniego, nie wiem. Nie wiem, bo nie są podobni, a tutaj za ciężko zobaczyć, czy jakieś kolory tam są. Więc już, obejrzeliśmy sobie już cały trailer. Całą minutę 50 to mówiliśmy w niecałe 14 minut. Więc podsumowując, mamy biuro. Możemy się patrzeć w lewo, w prawo, w górę, nie w dół, nie. Każda z postaci jest w jakiś sposób wyjątkowa. Pop Ghost jest Pop Ghostem. Stone ma tabliczkę, na której do nas mówi. Blake ma swój guzik. Dziewczyny wiewiórki przechodzą przez wentylację, a Black Rabbit jest Black Rabbitem, jest najbardziej wyjątkowy. Mamy to jakieś połączenie, że mamy komputer, mamy telefon. Tutaj jesteśmy w ogóle na stanowisku z masą innych komputerów. Też cały trailer przedstawia nam pierdyliard różnych wskazówek, różnych tajemnic, więc będzie z czego robić odcinki. Gra nie wiadomo kiedy wyjdzie, jest napisane coming soon, to może być za tydzień, to może być za miesiąc, to może być w grudniu, więc możemy sobie jeszcze poczekać trochę, ale póki co mamy już coś więcej, żeby z tego poteoretyzować. Będzie super, jeżeli wy coś zobaczyliście tutaj, coś czego ja nie powiedziałem, jakieś tam wskazówki, jakieś tam rozwiązania tych wskazówek, to powiedzcie o tym, ja tam wam, na pewno jeżeli to będzie coś ciekawego, to ja o was wspomnę, ja wspomnę o tej waszej teorii. Póki co sam nie mogę wiele wyciągnąć, ale spróbuję, ale będę myślał nad jakimiś odcinkami następnymi o Pop Ghostie, jakieś inne analizy, głębsze trailera, poszczególnych części trailera. Tymczasem cóż, w tym odcinku to było na tyle. Ostatnie co mam wam do pokazania to fanart. Ten tutaj wygląda zdecydowanie super i widać, że ktoś się naprawdę napracował nad tym Black Rabbitem. Dziękuję bardzo. A tu mamy jakieś inne. Nie są aż takie wielkie, świetne, szalone jak tamten, ale i tak są ok. I tak na moje standardy są bardzo ok. Dziękuję wszystkim za fanarty. No i cóż, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do następnych, zapraszam do komentowania. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!